O aktualnych wydarzeniach, jak i konsekwencjach w Górniczej Dolinie wiemy bardzo wiele, wszakże to właśnie w tym okresie dzieje się cała fabuła pierwszej i drugiej części sagi, zaś o przeszłości Górniczej Doliny oraz tego, jak wyglądały początki kolonii karnej, jak i poszczególnych obozów, wiemy bardzo niewiele. Nasza cała wiedza opiera się na szczątkowych informacjach z fabuły, czy też oficjalnego komiksu, z którego wysnuć możemy wiele wniosków co do tego, jak faktycznie wyglądały początki, choć tutaj pozostaje bardzo wiele niewyjaśnionych lub niedopowiedzianych kwestii. I to też dziś postaram się zrobić. Przytoczyć całą historię Górniczej Doliny oraz tego, jak wyglądał przebieg rozbudowy pozostałych obozów i formowania się magicznej bariery, ale tak jak wcześniej wspominałem, informacji na ten temat jest naprawdę niewiele, więc często opierać się będę na swoich autorskich teoriach czy domysłach, dlatego też proszę potraktuj ten materiał z lekkim przymrużeniem oka, bo prawdopodobnie bardzo wiele znanych Ci wątków obrócę do góry nogami. Zanim jednak zaczniemy materiał, to krótka reklama. Na przestrzeni kilku miesięcy wiele osób pytało mnie, czy jest jakaś forma wsparcia kanału i mojej twórczości w jakiś inny sposób niż wsparcie YouTube, bo ta forma wsparcia jest dla niektórych niewygodna. Dlatego też wychodzę z inicjatywą i jeśli z jakiegoś powodu chcesz wesprzeć kanał, to pod tym filmem, jak i każdym kolejnym, znajdziesz link do strony, gdzie możesz postawić mi wirtualną kawę. Także jeśli czujesz potrzebę, to zapraszam do wsparcia, a my tymczasem wracamy do materiału. Początki kolonii były ciężkie, a komiks mówi, że aktualnie wrzucają do kolonii nawet za małe, a nawet bardzo małe przewinienia, co świadczy o tym, że kiedyś prawdopodobnie zrzucano tam tylko skazanych z najcięższymi wyrokami, a cała kolonia jeszcze przed powstaniem ochronnej bariery była miejscem skupiającym największe kanalie i pariasów społeczeństwa. Czy to właśnie ten fakt nakłonił króla do zabezpieczenia Górniczej Doliny przed ewentualnym buntem i ucieczką tak wielu niebezpiecznych person? Tego nie wiemy, aczkolwiek wiadome jest, iż do tego celu zaangażował najpotężniejszego maga, a mowa oczywiście o Xardasie. Kolonia górnicza w okresie powstawania bardzo możliwe, iż posiadała bardzo skromne zaplecze zasobów ludzkich, więc kontrola tychże przestępców mogła być znacznie ułatwiona właśnie przez to, że strażników było zwyczajnie więcej niż więźniów. Desperacja króla sprawiła jednak bardzo nagły wzrost populacji w Górniczej Dolinie, a co za tym idzie, niemożliwym stało się upilnowanie tylu niebezpiecznych person, czego efektem było wprowadzenie w życie planu magicznej bariery. W tym miejscu wypadałoby sobie zadać pytanie o to, jaki obszar bariera miała w planach obejmować, i tutaj na moment się zatrzymamy. Intro pierwszej części Gotika pokazuje nam 3 sfery skupionej energii magicznej, a jak wiemy piedestałów z kamieniami ogniskującymi było 5. Więc to niemożliwe, by to właśnie one były głównymi koordynatami oznaczającymi krańce formowania się magicznej bariery. Poza tym perspektywa, z której ukazano nam moment utworzenia bariery, wskazuje na to, że prawdopodobnie promień energii wysłanej przez osobę, którą obserwujemy w intro, pochodzi z okolic kanionu Trolli. A jeśli dobrze pamiętasz topografię kanionu Trolli, to piedestał z kamieniem ogniskującym jest w tamtym miejscu zasłonięty, więc nie byłoby możliwości, by z tamtego miejsca w ogóle widzieć stary obóz. Warto też mieć na uwadze fakt, iż nie do końca wiadomo, jaki początkowo miał być zamysł użycia tego zaklęcia, bo czy bariera faktycznie miała zabijać tych, którzy próbują przez nią przejść? Temat analizy bariery zostawmy na inny materiał, tymczasem przejdźmy dalej. Najbardziej rozsądna na ten moment teoria mówi o tym, że pod barierą znaleźć się miał sam stary obóz, bo analizując dostępne informacje i intro Gotika, możemy zauważyć, że to właśnie nad nim skupiono energię kamieni ogniskujących i to on miał być w centrum bariery. Początkowo zakładałem scenariusz, w którym zamysł bariery miał obejmować stary obóz i obie kopalnie, zarówno starą, jak i tą zawaloną, która leży zaraz obok placu wymian. Jednak ta teoria raczej nie ma większego sensu, bo jak już mówiłem, skupisko magicznej energii było nad starym obozem, więc niemożliwym byłoby objęcie starego obozu, jak i okolicznych kopalni, gdy punkt centralny byłby nad starym obozem właśnie, a przypomnę, znajduje się w centralnej części całej kolonii karnej. Dlatego też najbardziej prawdopodobną opcją było to, że bariera miała obejmować tylko stary obóz, tak jak to ma miejsce przykładowo w trzeciej części z Vanguardem, a niewykluczone, iż magowie byli w stanie w jakiś sposób kontrolować barierę, by wypuszczać z niej uwolnionych kopaczy na czas pracy w kopalni. Dobrze jednak wiemy, jak sprawy się potoczyły dalej, także mając tą całą wiedzę, o której sobie właśnie porozmawialiśmy, cofnijmy się w czasie do początków kolonii. Górnicza Dolina od początków była pustym, dzikim terenem,
terenem, ale łatki braku życia w dolinie na pewno nie można było jej przylepić. Tereny te początkowo oblegały bardzo liczne oddziały orków, które wraz z kolonizacją tych terenów przez Myrtańczyków zostali podbici i resztkami sił schowali się w podziemiach, by okazjonalnie wyjść na powierzchnię. W Górniczej Dolinie znajdowało się kilka elementów o bardzo bogatej historii, a sam stary zamek w centrum kolonii prawdopodobnie nie był nawet tworem Myrtańczyków, bo oni wzięli go tylko w swoje władanie. Podobna sytuacja ma się z górską fortecą, która to swego czasu gościła właściciela ziemskiego całej Górniczej Doliny, a swoją rękę na papierze świadczącym o własności terenów Górniczej Doliny chciał położyć nikt inny jak sam Lester. Niewątpliwie cała kolonia karna na długo przed wydarzeniami z gry była interesującym miejscem z zapleczem wielu ciekawych historii, a miejsca takie jak tajemnicza świątynia z obozu na bagnie niewątpliwie mają potencjał do budowania fanowskich teorii. A skoro już przy obozie na bagnie jesteśmy, to warto byłoby przytoczyć tutaj wątek samego rozłamu w starym obozie, który miał miejsce niedługo później niż sam incydent z powstaniem bariery i buntem skazańców. Cała ta mieszanka bandytów, złodziei i co zaskakujące, magów mieszkała pod jednym dachem w starym obozie. Swoją drogą sam wątek tego, że magowie odwalili lipę z barierą i wrócili do starego obozu, a tam przywitał ich obraz nędzy i rozpaczy, to ciekawy temat do rozkmin, ale wracając. No kurwa, co ty robisz, człowieku? No czym cię pojebało? Kurwa, co za debil jebany! Atmosfera w starym obozie była nieciekawa, a ręka panowania Gomeza była wyjątkowo ciężka i bezwzględna. Nic więc dziwnego, że między więźniami zaczęły pojawiać się mniej lub bardziej liczne grupy niezgadzające się z obecnym stanem rzeczy, aczkolwiek na tyle świadome, iż nie mają oni najmniejszych szans z obaleniem tyrana, jakim niewątpliwie był Gomez. Z tego też powodu magowie wody opuścili stary obóz i wraz z Lee i jego ludźmi udali się w kierunku dużego jeziora, gdzie tamtejszy klimat wydawał się idealny pod uprawę, co umożliwiło by im się usamodzielnić względem dostaw z zewnętrznego świata, a co nawet bardziej istotne, nieopodal także znajdowała się kopalnia magicznej rudy, tak istotnej dla przyszłych planów magów wody. Wewnątrz palisady starego obozu powstawał też powoli kult wyznawców arcydemona udającego zbawiciela, który uwolni ich spod magicznej bariery. Iberion, czyli jak się okazało najsłabszy psychicznie członek pod barierą, został upatrzony przez śniącego, który to w wizjach zsyłał mu obrazy tego, iż jest on wybrańcem i to właśnie on uwolni tych wszystkich ludzi. Zmanipulowany Iberion uwierzył w bajki w nowego boga i postanowił wraz z innymi oszołomami wyruszyć na bagna, znajdujące się zaraz nieopodal cmentarzyska orków. To, co łączy wszystkie te obozy, to prowizorka i recykling. Na wczesnych szkicach koncepcyjnych możemy zauważyć, jak miał wyglądać stary obóz i patrząc na te fotografie nie trudno złapać się za głowę, jeśli porównamy planowany koncept, a to, co finalnie dostaliśmy, ale gdzie tu właściwie widać różnicę? Tak wszędzie, wiem, teoretycznie głupie pytanie, ale postarajmy się na nie odpowiedzieć. Najlepiej posłuży nam do tego wycinek ze strefy handlowej, gdzie idealnie widać kontrast, do którego pragnę nawiązać. Wcześniej wspominałem, iż nie wiadomo, kto jest twórcą Zamku Górniczej Doliny, jak i świątyni na bagnach czy górskiej fortecy, natomiast pewne jest jedno, nie utworzyli tego obecni skazani pod barierą. Ich, nazwijmy to styl artystyczny budownictwa, to wcześniej wspomniana prowizorka. Chatki posklejane z losowych desek, altanki ze znalezionych szmat, czy wszechobecne łamanie jakichkolwiek norm budowlanych, to cechy charakterystyczne dla budownictwa skazańców pod barierą. To w zasadzie zapewne kontrast między chatkami z patyków zlepionych błotem, a potężnymi murami zamkowymi. A jeśli mielibyśmy odpowiedzieć na pytanie odnośnie twórców zamku w centralnej części kolonii, to być może iż za wewnętrzny pierścień odpowiadają oddziały królewskie Myrtany, zaś zewnętrzny to robota niewolników. Choć tak jak mówię, dowodów na poparcie tych słów brak, a jedyne czego jestem pewien, to faktu, iż skazani nie mieli dostępu do żadnych narzędzi budowlanych, które chociażby pozwalały im na jakąkolwiek obróbkę kamienia. Choć tutaj ciekawostka, w Gothic Sequel istnieje pełna animacja pokazująca swego rodzaju proces kamieniem, ale mówię to tylko jako ciekawy smaczek. Same początki kolonii były też ciężkie dla samego najwyższego arcymaga ognia, czyli Xardasa, który to mniej więcej w tym okresie po nieudanym utworzeniu bariery postanowił zagłębić się w arkana czarnej magii, ponieważ sama wiedza ksiąg Inosa nie pozwalała mu odnaleźć odpowiedzi na pytanie, które zadawał sobie od początku. Czyli co tu tak właściwie poszło nie tak? Na sam koniec postaramy się odpowiedzieć na jedno z najtrudniejszych prawdopodobnie pytań, czyli interesujący kontekst czasowy. No bo ile tak naprawdę trwała budowa pozostałych obozów?
Jedna z najistotniejszych zmianek datujących jakiś znacznik czasowy pochodzi z oficjalnego komiksu, a dokładnie fragmentu, gdzie Diego opowiada Miltenowi o magicznej barierze. Przeczytać możemy tam wzmiankę o tym, że 20 lat temu król wezwał najlepszych magów królestwa, by utworzyli oni magiczną barierę. Kolejna strona komiksu natomiast zawiera słowa Diego sugerujące nam, że niedługo po tym wydarzeniu, dokładnie kilka lat temu, powstał obóz sekty. Mając na uwadze tę sytuację, wychodzi na to, że Lee wraz z magami wody najszybciej opuścili bramy starego obozu i rozpoczęli budowę własnego, a biorąc pod uwagę ich potężne struktury, takie jak rozbudowana kopalnia czy chociażby tama, to śmiem sądzić, że budowa tak zaawansowanych budowli zajęła im co najmniej 5 lat. Starając się ułożyć wszystko w całość, posłużę się ściągą z Gothic Wiki, przyjmijmy zatem za pewnik obecne tam daty i dołóżmy do tego wiadome nam informacje, ale uprośćmy cały schemat, by był on dla nas jak najbardziej przejrzysty. Zatem przyjmijmy, iż akcja sagi Gothic dzieje się w roku 800, który jest błędny, ale służy nam tylko jako odnośnik czasowy. To właśnie w tym roku król Robar zdobywa tę ziemię i tworzy kolonię karną na wyspie Korinis. Kolonia pod tą postacią istnieje przez 10 lat, gdzie skazańcy to prawdopodobnie najgorszy sort, ale z ich mało, więc do ich kontrolowania wystarczy tamtejszy oddział strażników. Wszystko zmienia się podczas trwania II wojny z orkami, w której król Robar zrozumiał, iż wojnę tę przegrywa i potrzebuje natychmiast wyposażyć swoje wojska w najlepsze możliwe wyposażenie, czyli w dobrze ci znane pancerze i bronie wykute z magicznej rudy. Wynikiem tej desperacji jest utworzenie w roku 810 magicznej bariery. Tak, by móc zgromadzić w kolonii karnej znacznie większe ilości robotników, zdolnych wydobywać złoża w szybszym tempie, tak by przechylić szalec zwycięstwa na stronę królewstw Myrtany. Utworzenie magicznej bariery skutkuje dobrze ci znanym buntem wśród skazanych i przejęciem przez nich Górniczej Doliny. Tego też samego roku powstaje też podział na stary i nowy obóz. 5 lat później, czyli w roku 815, myślący budzi się z transu i zaczyna zsyłać Iberionowi wizję, zmieniając go w swojego najwierniejszego sługę. Rozkazuje on mu jednocześnie wyruszenie na bagna nieopodal cmentarzyska orków, by osiedlił się tam wraz z innymi oddanymi i za pomocą narkotycznych substancji powoli oddawali mu swoją wolną wolę. Gdy obóz na bagnie dopiero rozpoczynał budowę, to nowy obóz prawdopodobnie już miał postawioną tamę, jak i rozbudowaną kopalnię. Niewiele później, bo w roku 818 ma miejsce akcja ze stron komiksu, w której Milten zostaje zrzucony do więzienia, gdzie też poznaje swoich przyszłych najlepszych przyjaciół, czyli Diego, Gorna i Lestera. Tego samego roku zostają przetransportowani z więzienia pod samą przepaść kolonii karnej, a komiks w połowie zaczyna opowiadać historię już po kilku latach, gdy każdy z przyjaciół posiada już wysoką pozycję w hierarchii swojego obozu. Przeskok czasowy między jedną częścią komiksu a drugą to prawdopodobnie 2 lata, według tego co mówi Lester podczas rozmowy z Bezimiennym, także wychodziłoby nam wtedy, że Bezimienny trafił do kolonii w roku 820. Powyższe daty są z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa błędne, dlatego proszę potraktuj je jako zwyczajny, przybliżony schemat na potrzeby jaśniejszego przedstawienia tematu, niżeli jako pełnoprawną, potwierdzoną i kanoniczną linię czasową. I na tym też wątku zakończę ten materiał. Mam nadzieję, że nie zaburzyłem Cię za bardzo światopoglądu przez moje teorie, a jeśli chciałbyś coś do nich dodać, to zapraszam serdecznie do sekcji komentarzy, gdzie jak zawsze liczę na Waszą kreatywność, bo niezwykle ciekawą publikę sobie zgromadziłem i zawsze piszecie interesujące komentarze czy własne teorie. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz komentarz o treści Gomez Ateista, a przypnę Ci serduszko. Tymczasem dzięki wielkie za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym materiale. Iberion, czyli jak się okazało najsłabszy, jak pierdolę.